Zobaczcie, jak pięknie wyszła kiełbasa drobiowa. Naprawdę przepyszna. Zobaczcie, tak wygląda kiełbasa. Zobaczcie, w przekroju. Cudowna. Zobaczcie, jaka chudziutka. Jak się fajnie kroi. No, bardzo smaczna. Taka całkiem inna. Tu mam 2 kg piersi z kurczaka. A tutaj mam już pomielony kilogram łopatki. To u mnie będzie służyło jako klej do tej kiełbasy. Czyli stosunek mięsa drobiowego do wieprzowego to jest 2:1. Ja te piersi pomielę na sitku 16. Możecie pokroić je w kosteczkę. A mięso wieprzowe zmieliłem na 8. Tutaj mam, tak jak wam wcześniej mówiłem, kilogram wieprzowego, 2 kg drobiowego i to są same piersi z kurczaka. Pokroję te polędwice w takie drobne paseczki, żeby łatwo mi weszły do maszynki i pomielę je na tym grubym oczku. Zmielone na grubym oczku. Ja na każdy kilogram tego mięsa będę dawał 16 gram soli, czyli mam tu 3 kg, to będzie 48 gram soli. Tutaj, tak jak mówiłem, 48 gram soli. Ja tutaj mam pół na pół sól ważonkę z peklosolą. Część daję tutaj, a część mam kilogram, czyli 16, około 16 gram daję do mięsa wieprzowego. Pieprz czarny, jak wam mówiłem, 3 gramy na każdy kilogram. Tu daję 6 gram. Do mięsa wieprzowego 3 gramy. Razem 9 gram na 3 kg mięsa. 6 gram czosnku jest, czyli 2 gramy na każdy kilogram. Tutaj daję 4 gramy. I 2 gramy czosnku suszonego na mięso wieprzowe, na kilogram mięsa. Razem do tego farszu, do tego mięsa dam 6 gram czosnku. Dolewam 5% wody, czyli do 3 kg kiełbasy 150 ml i do mięsa wieprzowego również 5% wody. Teraz staram się to wszystko połączyć. Najpierw mieszam to mięso drobiowe. Musi one puścić klej. Będzie naprawdę fajna, pyszna, taka dietetyczna kiełbasa. Ten farsz ma tak leciutko się, zobaczcie, lepić. Ja nie wyrabiam długo, bo nie chcę tego drobiowego mięsa aż tak bardzo pomiażdżyć. Tutaj w tym mięsie, w tym farszu mięsnym jest bardzo mało przypraw, bo chcemy, żeby miał wyczuwalny smak naprawdę takiego delikatnego mięsa z piersi, z kurczaka, bardzo chudziuteńkiego. Mięso wieprzowe staram się dosyć i długo powyrabiać, żeby puściło klej. To będzie taki naprawdę fajny składnik wiążący. Zobaczcie, jak wyrobione mięso wieprzowe. Teraz mieszam mięso wieprzowe z drobiowym. Tak jak wam mówiłem wcześniej, te mięso wieprzowe fajnie poklei tą kiełbasę. Nie będzie ta kiełbasa taka sucha, będzie bardziej soczysta.
Jelita u mnie moczyły się ponad godzinę w takiej ciepłej, dobrze ciepłej wodzie, nie gorącej. Teraz te jelita musicie sobie je przelać, czyli napuścić do środka wody. Początek sobie znaleźć. I zobaczcie, taka bańka wam się tu porobi. Palcem wyciągacie resztę tej wody. Nakładacie na lejek. Ja dzisiaj wyjątkowo będę używał nadziewarki elektrycznej. Zapomniałem, jak się już nią robi, jak się pracuje na niej, bo mamy taką bardzo dużą nadziewarkę. A na 3 kg wsadu to dużo zostaje w nadziewarce tego farszu. Dlatego pierwszy raz od dłuższego czasu przy tak małej ilości kiełbasy, czyli 3 kg, to będę nadziewał elektrycznie. Nawet lepiej, bo w większości z Was nie ma nadziewarek. Macie elektryczne pewnie nadziewarki i zobaczycie, że to nic trudnego. Troszeczkę więcej czasu na pewno schodzi. A szczególnie farsz drobiowy jest taki bardzo kleisty. Trochę ciężko go, bardziej ciężej go nabić niż wieprzowy. Teraz taka kiełbasa idzie na kije do osadzenia i do wędzarni. Znaczy, kiełbasa się już fajnie osadziła w temperaturze pokojowej. Wisiała jakieś 2 godziny. Teraz trafia do rozgrzanej wędzarni, do osuszenia na jakieś pół godzinki, aż będzie sucha, i do wędzenia na 2 godziny. W takim bezdymnym, ciepłym powietrzem osuszamy. Najlepiej jak jest sam żar. Wtedy nie ma dymu, a ciepłe powietrze osusza nasze wędzonki. Znaczy, kiełbasa drobiowa trafiła do osuszania. I tak będę ją osuszał ciepłym powietrzem z wędzarni około 40 minut, aż cała będzie taka sucha, tak jak papier. I dopiero wtedy będzie ją można wędzić. Zobaczcie, jak kiełbasa jeszcze się osusza. Wychodzi z niej para. Musicie pozwolić jej odparować. Żeby fajnie się uwędziła. Temperatura wędzenia 60 stopni. Tak wygląda u mnie kiełbasa drobiowa po godzinie wędzenia. Zaczęła ładnie kolor łapać. Jeszcze jej troszeczkę brakuje. Także u mnie jeszcze z pół godzinki. Zobaczcie, jak pięknie wyszła kiełbasa drobiowa. Naprawdę przepyszna. Teraz idzie do parzenia. I musimy uzyskać wewnątrz kiełbasy 68-70 stopni. Wtedy ona będzie taka naprawdę bardzo fajna, soczysta. Tak jak mówiłem, idzie do parzenia 3 kg kiełbasy. Będę ją parzył około 10 minut, bo jest jeszcze taka dosyć ciepła w środku. Zobaczcie, temperatura wody 80 stopni. Zobaczcie, kiełbasa już po parzeniu. Temperatura wewnątrz 70 stopni. Parzyła się
niecałe 10 minut i poznacie ją po tym, bo ona jest taka bardzo mocno nabrzmiała, nie jest taka miękka, jest bardzo twarda. Jeśli nie miałaby swojej temperatury, to będzie taka flakowata. Będzie czuć, że to w środku jest surowe mięso. Potem poznajemy, że kiełbasa już jest dobra i wewnątrz ma odpowiednią temperaturę. Zobaczcie, jak ściśniecie, to ona jest bardzo taka twarda, nabrzmiała. Teraz wystudzimy i będziemy ją później przekrajali. Zobaczcie, tak wygląda kiełbasa. Zobaczcie, w przekroju. Cudowna. Zobaczcie, jaka chudziutka. Jak się fajnie kroi. No, bardzo smaczna. Taka całkiem inna. Pierś z kurczaka. Chudziusieńka. I do tego trochę wieprzowiny. Cudowny smak. Aż pachnie. Cudo. Cudo, naprawdę cudo. Powiem wam szczerze, że tak pysznej kiełbasy, no naprawdę dawno nie jadłem. Kiełbas robiłem w domu bardzo dużo. Przeważnie wieprzowe, wieprzowo-wołowe. No ale ta kiełbasa, no zobaczcie, no cudowna. Jest tak mięciutka, taka delikatna w smaku. Naprawdę, każdy plasterek coraz lepszy. Możecie ją zrobić naprawdę samemu w domu, bo jest tak prosta i szybka w przygotowaniu. Zapraszam na przepis. Naprawdę serdecznie zapraszam.